tytule tego odcinka może budzić mieszane uczucia, bo faktycznie kiedy myślimy o naszym kraju, do głowy przychodzą nam różne epitety, ale rzadko kiedy jest to akurat słowo najlepszy. Ale to nie jest ironia. Jak wszystkie narody kochamy narzekać i porównywać się do innych państw, bo na zachodzie to, proszę pana, takie coś jest w ogóle nie do pomyślenia. A w Stanach to hot dogi panie robią z polędwicy wołowej. Gdybym zapytał was o wady Polski i Polaków, to podejrzewam, że nikt nie miałby najmniejszego problemu z wymienieniem ich. A gdybym zapytał was o zalety i dlaczego warto tu żyć, to już nie jest takie oczywiste. I tak nie powinno być. Jakiś czas temu sam zadałem sobie to pytanie i po kolei przez historię, gospodarkę, po społeczeństwo i politykę wypisałem plusy i dlaczego warto tu żyć. Żeby udowodnić sobie i wam, że żyjemy w najlepszym możliwym miejscu i do tego w idealnym czasie. Zapraszam! Na początku rzućmy szybko okiem na naszą historię, tak żeby w pełni zrozumieć obecną sytuację. Z ważniejszych rzeczy mieliśmy zabory, czyli formę izolacji od normalnie rozwijającej się Europy, następnie wojnę, potem dwudziestolecie międzywojenne, gdzie próbujemy odnowić państwowość, następnie znowu wojnę i komunizm, czyli kolejną formę izolacji. Wojen toczyliśmy sporo, dlatego najwyższa pora na trochę spokoju. I tak, dzisiaj Polska nie jest realnie zagrożona ze strony żadnego państwa. Część z nas boi się eskalacji sytuacji na Ukrainie, ale w przeciwieństwie do Ukraińców jesteśmy zarówno w Unii Europejskiej, jak i w NATO. A jeżeli komuś nawet nie wystarczają te organizacje, to jesteśmy po prostu zbyt blisko Berlina, jak na aspiracje Moskwy. Nie mam teraz czasu dokładnie wchodzić w tą tematykę, ale wojny nie musimy się obawiać. Żyjemy w jednym z najbezpieczniejszych krajów świata, który w rankingach jest wyżej nawet niż Szwecja czy Australia. Liczba zabójstw jest 4 razy niższa od globalnej średniej, a wskaźnik terroryzmu wynosi okrągłe 0. Weźmy poprawkę na to, że terroryzm jest wymieniany jako jedno z największych zagrożeń dzisiejszego świata. Ogólnie rzecz biorąc, żyjemy w bardzo spokojnych czasach, a już na pewno w spokojnym regionie. A skoro już o miejscu mowa, to teraz szybko powiem wam, dlaczego również jest wyjątkowe. I nie chodzi o to, że Polska jest piękna, bo każdy kraj jest piękny, jeżeli się wie gdzie i jak robić zdjęcia. Ale zobaczcie, jak jest fenomenalnie urozmaicona. Mamy góry, morze, lasy, jeziora, ale większość kraju to jednak równiny i niziny, dzięki czemu możemy bez przeszkód budować tanie drogi. Mamy też dużo terenów pod uprawy, a co za tym idzie? Prężnie działające rolnictwo, więc dobre sery, mięsa, owoce i warzywa. Nie doceniamy tego na co dzień, ale na przykład w wielu krajach zachodnich, takich jak USA czy Wielka Brytania, produkty świeże są znacznie mniej dostępne. Są oczywiście takie sklepy jak Whole Foods w Stanach, ale zazwyczaj są one bardzo drogie. Po prostu w Polsce dobrze i łatwo jest być na zdrowej diecie. Mamy też 4 pory roku. Zimą jest zimno i jeździmy na nartach, a latem opalamy się na plaży. Tezą, która będzie powracać w tym filmie, jest to, że żyjemy w idealnie umiarkowanym kraju. Nie za zimno i nie za gorąco. Kolejnym dobrze wyważonym elementem związanym z ziemią są surowce. Mamy złoża węgla kamiennego, brunatnego, soli, miedzi, rudy żelaza. Istotne jest to, że pomimo, że nasza energetyka oparta jest na węglu, co nie jest aż takie dobre, to nie jest on aż tak cennym surowcem jak na przykład ropa naftowa, dzięki czemu nasza gospodarka nie jest od niego uzależniona. Wiele krajów, które posiadają złoża ropy naftowej, uzależniają od niej swoje finanse, co często jest tragiczne w skutkach, gdy jej cena spada. Wiemy już, co daje nam nasze położenie i ziemia, a teraz zastanówmy się, co na tym zbudowaliśmy. Nasz kraj od 1989 roku przeszedł z gospodarki centralnie planowanej do rynkowej, co poszło nam w sumie zadziwiająco dobrze i od tego czasu stale utrzymujemy wzrost gospodarczy. Byliśmy też jedynym państwem Unii Europejskiej, które utrzymało wzrost gospodarczy nawet podczas kryzysu z 2007 roku. A teraz posłuchamy szybkiego cytatu z pani Emilii Strock, starszego ekonomisty Banku Centralnego. Wzrost gospodarczy Polski nie dość, że był dynamiczny i stabilny, to z jego owoców czerpały różne grupy społeczne, w tym także najbiedniejsi, dzięki czemu wskaźnik ubóstwa spadł z 51% w 2005 roku do 30% w 2014 roku. Większy dostęp do dobrej edukacji oraz rozkwit przedsiębiorczości przy regulacyjnym i instytucjonalnym wsparciu państwa umożliwił milionom Polaków rozwój i awans społeczny. Wzrost gospodarczy wzrostem gospodarczym, ale wciąż pozostajemy po prostu biedni. W
tej kategorii mamy 24 miejsce spośród krajów Unii Europejskiej. Choć ja akurat uważam, że dla nas jest to atut. Dokładnie wyjaśnię Wam, o co mi chodzi później, ale teraz skupmy się na tym, jakie inne korzyści czerpiemy z tego tytułu. Pierwszą z nich, bardzo aktualną, jest to, że ominął nas kryzys uchodźców, na co oczywiście też duży wpływ miało nasze położenie, ale w porównaniu do takich krajów jak Włochy, Niemcy czy Austria, a nawet dalej położona Szwecja, przyjęliśmy mikroilość Syryjczyków. W Polsce oczywiście jest dużo uchodźców, ale to Ukraińcy, którzy są znacznie bliżsi kulturowo i o wiele łatwiej jest im nauczyć się naszego języka, przez co raczej pomogą naszej gospodarce. Także jak widzicie, nawet do uchodźców mamy w sumie szczęście. Wspomnieliśmy o języku. Sprawy językowe są według mnie naszym wielkim atutem. Po pierwsze, według rankingu English Proficiency Index, który sprawdza znajomość angielskiego w 60 państwach, zajmujemy 8. miejsce. Bijemy na głowę takie kraje jak Niemcy, Włochy czy Francja, ponieważ tam panuje przeświadczenie, że nauka angielskiego nie jest aż tak istotna, ponieważ wszystko to, czego potrzebujesz, jest w ojczyźnie. My zawsze z tęsknotą patrzyliśmy na Zachód i Stany i to widać w tych badaniach. O następnym pozytywie powiem Wam gdzie indziej, ponieważ właśnie wyrzucili nas sprzed ambasady. Przekonałem się o tym osobiście podczas szkolenia z influencer marketingu, które współprowadziłem dla marketerów z krajów bałtyckich. W tych krajach z powodu wielkości rynku często na przykład nie dubbinguje się filmów, przez co między innymi oczywiście znajomość angielskiego wśród młodych ludzi jest tam na bardzo wysokim poziomie, co pozornie brzmi jak pozytywna informacja, ale pomyślcie, że dla osób tworzących w ojczystym języku to wcale nie musi być nic dobrego, ponieważ automatycznie każdy raper, bloger czy youtuber konkuruje z rynkiem angielskim, który jest wielokrotnie razy większy i oczywiście bogatszy. Mamy duży rynek wewnętrzny i możemy na nim budować firmy i treści w naszym ojczystym języku, który dodatkowo jest trudny, więc szanse, że specjaliści z zagranicy zabiorą nam pracę, są raczej małe. Na 140 państw branych pod uwagę w rankingu Global Competitiveness Index jesteśmy w pierwszej 20 co do wielkości rynku wewnętrznego, więc tutaj naprawdę jest dużo miejsca. Pierwsza 20 to też poziom naszej edukacji i tutaj musimy się na chwilę zatrzymać, bo faktycznie jest tak, że nasze uniwersytety nie wypadają w światowych rankingach najlepiej. Sorry UW. Ale za to ogólny poziom edukacji oceniany jest bardzo wysoko. Polska zajęła 14 miejsce w rankingu Pearson The Learning Curve dotyczącego poziomu edukacji na świecie. W klasyfikacji generalnej pokonaliśmy takie kraje jak Niemcy, Belgia czy Stany Zjednoczone. Za duży plus uważam też to, że większość najlepszych uniwersytetów w tym kraju wciąż jest darmowa, więc brak pieniędzy nie odbiera nikomu szansy na najlepsze wykształcenie. Pieniądze nie decydują też o tym, czy nasze sprawy zostaną pozytywnie rozpatrzone w urzędzie. Na 176 państw wymienionych w tegorocznym Corruption Perception Index mamy 29 miejsce, za Izraelem i przed Portugalią. Obywatele często przeceniają realny poziom korupcji, który panuje w kraju, więc miejmy świadomość, że nie jest tak źle. A to bardzo ważne, ponieważ korupcja fatalnie wpływa na działalność państwa, niszczy jego autorytet i wzmaga nierówności społeczne. Ale jest coś jeszcze, co na co dzień utwierdza mnie w przekonaniu, że karty historii się odwróciły i dostajemy dużego streeta. Jesteśmy nowocześni i mamy bardzo dobrze rozwinięty internet. A internet, moi drodzy, to przyszłość. Według ilości użytkowników mamy 26 miejsce na świecie, a wciąż nie wszyscy mamy do niego dostęp. Według badań jest to 75% społeczeństwa. To wciąż więcej niż na przykład we Włoszech czy w Portugalii, ale bez podjazdu na przykład do Islandii, gdzie jest to 100%. Szczególnie dobrze penetracja internetu wypada wśród ludzi młodych. A ogólnie, jeżeli chodzi o tempo wzrostu ilości użytkowników na tle innych państw, wyglądamy również świetnie, ponieważ jest to 2,5% wzrostu rocznie. Nasi internauci są bardzo aktywni, o czym świadczy chociażby fakt, że polska Wikipedia ma 11 miejsce na świecie pod względem ilości artykułów, a polski to przecież język używany tylko w jednym kraju. Połowa obywateli deklaruje robienie zakupów w internecie, co procentowo na tle Europy nie wygląda specjalnie imponująco, ale biorąc pod uwagę wielkość rynku, daje spore pole do popisów dla młodych przedsiębiorców. A użytkowników z roku na rok będzie przecież przybywać. Internet mobilny ma również świetny zasięg, a na tle innych państw europejskich bardzo przystępne ceny. Mamy wręcz niesamowicie rozwinięty rynek YouTube'a, o czym świadczy ilość kanałów powyżej 1 000 000 subskrybentów i ogólna ilość Polaków korzystających na co dzień z serwisu. Przykłady współprac komercyjnych naszych twórców są często pokazywane za granicą jako wzór do naśladowania. Bardzo dobrze rozwinięty jest też system płatności, o czym świadczy to, że prawie wszędzie możemy korzystać z takich opcji jak PayPass. Coraz więcej Polaków korzysta z bankowości mobilnej, mamy Blika, a Polska i Wielka Brytania to 2 kraje europejskie, w których wprowadzono Android Pay.
Sporym problemem jest według mnie to, że przez lata komunizmu mamy bardzo zły stosunek do pieniędzy i sukcesu. Panuje u nas takie przeświadczenie, że pierwszy milion trzeba ukraść, a jeżeli ktoś się czegoś dorobił, to najprawdopodobniej łączy się to z jakimś przekrętem. Na szczęście ta tendencja jest słabsza w młodym pokoleniu. I teraz dochodzimy do miejsca, w którym odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego my, urodzeni w Polsce w latach 80., 90., a nawet później, mamy po prostu mega szczęście. Spójrzmy na elementy, które sobie wymieniliśmy. Duży rynek, stabilna gospodarka, niskie ceny, a więc też niskie koszty budowy firmy, świetna edukacja, zmotywowani pracownicy, dobry internet, ale jednocześnie lekkie zacofanie względem reszty świata. Ten kraj ma dopiero 27 lat. Tutaj po prostu jest jeszcze dużo do zrobienia. I wiecie, kto to wszystko będzie budował? My. Mamy idealne warunki do zakładania wszelkiego rodzaju biznesów, biznesików, organizacji, fundacji czy inicjatyw. Po prostu jesteśmy pierwszym pokoleniem, które w ogóle może to robić. Wciąż jest u nas trochę za dużo biurokracji, ale z drugiej strony niedawno był tutaj komunizm, więc trochę trudno się temu dziwić. Nie mamy za to dużego problemu z korupcją, a to jednak ważniejsze dla rozwoju. Pomyślcie teraz, że jesteście w Madrycie, Paryżu czy Berlinie albo innym dużym europejskim mieście. O ile większa byłaby konkurencja dla firmy, którą chcecie założyć, ile takich firm już by istniało. A teraz, że jesteście w Londynie albo Nowym Jorku, ilu pracowników z takimi samymi kwalifikacjami jak Ty chciałoby zdobyć Twoje stanowisko? My możemy spokojnie jeździć do tych miast, sprawdzać, co udało się tam i przeszczepiać to na nasz grunt. To jest zaleta bycia najmłodszym. Wykorzystujmy ją. Oczywiście nie jest to kraj idealny i jeszcze wiele rzeczy trzeba poprawić, ale mamy ten komfort, że dzięki naszym rodzicom i dziadkom nie musimy walczyć o wolność, tylko możemy ją wykorzystać, żeby zrobić w sumie cokolwiek chcemy. Więc jeżeli czegoś Wam tutaj brakuje, albo chcecie coś zmienić, to zróbcie to. Serio, tak po prostu. Wydaje mi się, że mało jest w nas takiego codziennego, pozytywnego patriotyzmu. Nie opartego na historii, ale na tym, co nas otacza. Bo tutaj serio jest fajnie i można wyjechać szukać szczęścia, ale można zostać szczęśliwym. I to już jutro. Do zobaczenia.